Siemaneczko, nasze goblińskie świry. Tym razem model, na którym ja czekałem najdłużej, najbardziej go wyczekiwałem. Od samego początku, na samym starcie, kiedy zobaczyłem pierwsze zdjęcia naszego Mangler Squiga, byłem tak dość sceptycznie nastawiony, ponieważ nie do końca byłem przekonany do tego, jak wyglądają te torsy. Wydawało mi się, że na zdjęciach, jakie nam udostępniło GW, to no niestety, ale wyglądają dość pokracznie. Takie tyranozaury, jakieś takie tłuściutkie, pokraczne. Okej, Squigi muszą być pokraczne i tłuściutkie, ale no nie. To nie wyglądało zachęcająco. Naprawdę mega dobrą robotę robiła ta mordka na każdym zdjęciu i to jest takie naprawdę wow, super. Ale zobaczmy sobie ramki, jak to wszystko wygląda. Przede wszystkim na instrukcji pokazane są dwie opcje złożenia. Jedno to jest Mangler Squig, drugi to jest Lunboss on Mangler Squig. Osobiście, jeżeli chodzi o kwestię zasad, uważam, że Lunboss na Manglerze to jest naprawdę mocna opcja. Czego się obawialiśmy, kiedy zobaczyliśmy, że są dwie różne opcje złożenia, kiedy widzieliśmy zdjęcia, że Lunbossa trzeba będzie złożyć z tymi metalowymi fragmentami. Te mordki według mnie są troszeczkę mniej zachęcające, ale na szczęście da się Lunbossa złożyć z tymi mordkami, które wyglądają dużo bardziej przerażająco. Według mnie tutaj widać na pewno element czaszki, jakieś tam szycia na skórze tego Squiga. No wygląda to na pewno dużo ciekawiej. Rozumiem zamysł, że boss miał być w jakiś tam sposób opancerzony, no ale nie o to chodzi. Instrukcja jest standardowo, jak to wszystkie nowe instrukcje od GW, bardzo wyraźnie zrobiona, nie sposób się pomylić. Najpierw składamy ogólnie model, mamy na przykład dwie opcje złożenia języków, kolejne to tutaj już wybieramy sobie mordki, więc tego składania tak naprawdę nie jest dużo, zaraz zobaczycie dlaczego. Wybieramy sobie kolejne mordki i tu już jest tak naprawdę pierwszy Squig zrobiony, natomiast drugi, tutaj jest troszeczkę zabawy, pokażę, mam nadzieję, że teraz będzie widać ten element. W tym miejscu jest troszeczkę triki z upchaniem tego języka. To jest średnio intuicyjne, trzeba naprawdę to położyć bokiem, dużo sobie tam poogarniać, zanim się ten język włoży odpowiednio. Co mnie troszeczkę uważam, że to jest słabe, tego języka w ogóle nie będzie widać praktycznie. Jak już będzie model pomalowany, sklejony, to tego języka nie będzie widać, więc no jest tam, żeby był, tak, żeby nie było, że jest brak. W momencie, kiedy dojdziemy już tam do jakiegoś tam elementu, przechodzimy do opcji, czyli wybierz sobie, kolego, czy chcemy Mangler Squiga. Tu mamy oczywiście do niego zasady. Czy chcemy Lunbossa na Manglerze. One się troszeczkę różnią. Generalnie zakładając, że dolny Squig stoi do nas frontem, zwykły Mangler będzie zwrócony w lewo, natomiast Lunboss będzie zwrócony w prawo, czy tam w jego odwrotnie. Z naszej perspektywy patrząc, będzie to prawo dla Lunbossa. Różnią się również łańcuchami, dodatkowymi elementami, troszeczkę goblinami. No ale cóż, w tym zestawie mamy 3 tak naprawdę fajne bicy. Szkoda, że tylko 3. No ale cóż, no niestety trzeba się z tym pogodzić. Naprawdę świetne, ale to prześwietne grzyby. Zwłaszcza ten jeden, który jest taki bardzo grumpy i is not happy. Do tego snotlingi, które się pojawiły. Myślałem, że ich nie będzie. A tu proszę, mamy snotlingi. Jeden biegnie z wielkim grzybem, drugi się tam wywraca, że też ucieka przed tym manglerem. No wygląda to naprawdę fajnie. Cały model jest ultra dynamiczny, ale zobaczmy sobie rameczkę. Ok, podstawka to jest 80, więc nie jest źle. Fajnie. Pamiętajcie, że ten model ma flya.
tylko jedna ramka. Osobiście byłem bardzo zaskoczony, że tylko jedną rameczkę dostaniemy. No ale cóż, no tak to zostało stworzone, jest to przemyślane, tak? Umówmy się, że te squigi, one nie wymagają jakoś bardzo dużo tego wszystkiego. Jest to całkiem intuicyjne, składanie nie jest ciężkie, naprawdę. No, jest to tak przemyślane, że naprawdę nie ma co tutaj, naprawdę początkujący modelerze sobie z tym poradzą. Ok, mamy model, ale ja sobie troszeczkę się poświęciłem i dzisiaj spędziłem troszeczkę czasu na tym, żeby takiego manglera już złożyć. I teraz tak, on się trzyma jako tako. Mam nadzieję, że zobaczycie model w miarę dobrze. Jest bardzo, bardzo fajny, bardzo szczegółowy, mega dynamiczny i nie będzie tego problemu, który był przy poprzednim finecastowym modelu, czyli że on się będzie łamać. Ponieważ to łączenie jest naprawdę solidne i wydaje mi się, że do transportu również będzie się dało zrobić z tego dwa osobne modele. Dlaczego? Pik! Proszę. Mamy dwa osobne modele. Wiadomo, no jak ktoś się bardzo uprze, to będzie mógł sobie zostawić z tego dwa osobne manglery. Ok, ale po co to robić? Po co to robić, skoro ten model jest tak piękny? Ja swój model złożyłem częściowo. Jak widzicie, te białe plamy to jest Patafix, który trzyma po prostu te elementy, które będę chciał malować osobno. I zobaczcie, jak prosto można to w tym momencie zrobić. Tak? Te łańcuchy się wklikują. Ten łańcuch również jest po prostu na wcisk wchodzi. W ogóle zwróćcie uwagę na to, że mamy tutaj bardzo dużo takich krasnoludzkich akcentów. Tu są jakaś głowa z pomnika. No i co? Dzięki temu mam dostęp do jednego squiga, tak? Bez problemu będę mógł go pomalować. Jak już mówiłem, w środku tego języka na pewno nie będzie widać, więc też nie mam zamiaru go malować. Może go tam troszeczkę psiknę na zielono, żeby był jakiś taki fajny kontrast, ale na pewno nie więcej. No cóż, wygląda spoczko i naprawdę myśląc na tym, jak sobie go złożymy, będzie można sobie naprawdę usprawnić malowanie całości modelu. Dobrze, co więcej, nie widać linii podziału. Ok, ja wiem, że gdzie one są, ale sam squig ma tak dużo zmarszczek, że na pewno sobie będzie można to normalnie zakryć, wash, to będzie wyglądał jak normalna zmarszczka. Ok, więc to jest baza, to jest podstawa. Na to wkładamy sobie te właśnie łańcuchy z pierwszym squigiem, przepraszam, goblinem. No i tak, no łańcuch jest naprawdę fajnie wykonany. No łańcuch jak łańcuch, goblin jak goblin, nowy goblin, świetne złożenie. Co my tu jeszcze mamy? Druga część, ona jest troszeczkę bardziej skomplikowana. Ja zdecydowałem się nie przyklejać od razu języka, po to, żeby sobie fajnie pomalować paszczę, bo ona już będzie widoczna. To będzie warte jakiegoś tam wykonania takiego lepszego. I do tego język. Według mnie najbardziej dynamiczna opcja to jest ten z kapiącą śliną. Będę sobie mógł go pomalować osobno, pomalować sobie skórę osobno i dopiero wtedy bardzo łatwo go wkleić. Tak samo gobliny. W ogóle świetna rzecz, że mamy tutaj dwa gobliny, które się trzymają jeden drugiego. Ten ma w ogóle garnek na głowie. Tu jest nasz Lunboss, ponieważ ja wybrałem opcję złożenia sobie Lunbossa. Zaraz wam powiem dokładnie dlaczego. No i jeszcze jeden jakiś tam nieszczęśliwy goblin, który trzyma się tego manglera. Natomiast co do zasad jako takich, ja złożyłem Lunbossa z prostego powodu. Sam squig, niezależnie od tego, czy jest z Lunbossem, czy nie, jego potencjał tam do ataku jest bardzo duży i ciekawy. Lunboss kosztuje nas zaledwie dodatkowe 60 punktów. Dostajemy komandabilitkę, która pozwala nam dodać +1 do wound rolli dla friendly squigów, kiedy są Holy Within 18 cali od tego modelu. Czyli
jeżeli oddział squigów będzie w całości 18 cali od naszego modelu, to wtedy będzie można, słuchajcie, spróbuję sobie to tutaj złożyć, żeby Wam pokazać skalę, jakiej wielkości jest ten mangler, to wtedy będzie można dodać im +1 do wound rolli. Mangler super, naprawdę super wypada w pobliżu Boeing Red Banders, które jak wiadomo są squigami, więc można im dodać +1 do wound rolli. Całkiem fajna rzecz. I wydaje mi się, że bardzo efektywna. Co jeszcze jest bardzo ciekawe według mnie w manglerze, wiadomo, jak to duży model, który jest monsterem, bo mangler jest monsterem i pamiętajcie też, że ma fly'a, to też warto powiedzieć. On początkowo zaczyna tracić, jak każdy model duży, zaczyna tracić swój potencjał do atakowania w momencie, kiedy zadajemy mu rany. Jednak mangler w momencie, kiedy dojdzie do 5-7 ran, zatrzymuje się i każda kolejna rana zaczyna go na powrót wzmacniać. Więc jeżeli ktoś go nie zone-hituje i po prostu go nie wykończy od razu, to on jest w stanie troszeczkę powalczyć. Pokażę Wam skalę do Stormcasta. No jest taki 2,5 Stormcastów wysokości. Wydaje mi się, że całkiem solidny. On nie jest przesadzony, nie jest za duży. Wydaje mi się, że jest naprawdę w porządku. Co więcej, co jeszcze, dlaczego polecam składać sobie tutaj Lunbosa? Otóż możemy dać mu traita Fighting Another Day. Pozwoli to na to, że nasz Lunbos sobie uderzy wszystkim, co ma, a następnie ucieknie z kombatu. Super opcja. Naprawdę bardzo, ale to bardzo to wzmocni sam jak gdyby przeżywalność tego modelu, tak? Wiadomo, zależy nam na tym, żeby go jak najdłużej utrzymać na maksymalnej ilości ran, żeby jak najbardziej bił. W walkach testowych, które już przeprowadzaliśmy sobie tutaj w Well of Eternity, wyglądało to w ten sposób, że Lunbos podbiegał, klepał mi maskę, bo akurat graliśmy przeciwko Nurglowi i uciekał. Zanim go dopadłem, no to znów tam coś tam się działo. Najczęściej cwaniaczek uciekał w netherów, więc było -1 to hit. Ale jeżeli już coś ma złapać takiego Lunbosa, warto mu dać artefakt, który na przykład daje mu kolejne -1 to hit i bodajże jeden dodatkowy cel ruchu, co oznacza, że robi się już naprawdę ciężko do trafienia go. Sam ma save'a 4+, i 12 woundów. Rusza się początkowo 3d6, więc jest całkiem ok. Tyle z rzeczy technicznych i power gamingowych, ale pokażę Wam jeszcze jedną ciekawą rzecz, która podoba mi się. A tak naprawdę mam jeszcze 2-3 takie ciekawe rzeczy. Ilość bitsów, które zostają z tego złożenia, które ja wybrałem. Te metalowe elementy płyt, będzie można je wykorzystać do różnych konwersji. Mordka, kolejna mordka i to, co mi się podoba najbardziej, łańcuchy, więcej łańcuchów, jeszcze więcej łańcuchów, jeszcze parę łańcuchów i ciałka goblinie. Do tego jakiś zapasowy język, no okej. Ciekawe goblinie główki, jakaś nóżka na bitsa, bo czemu by nie, można komuś ją oddać, czy cokolwiek z tym zrobić. Jakieś kulki, tego typu rzeczy. Wydaje mi się, że z tego boksu przy naprawdę niewielkim nakładzie będziecie mogli złożyć dodatkowych fanatyków. Przetestuję to, sprawdzę i mam nadzieję, że już niedługo będę Wam to mógł pokazać. Na sam koniec zostawiłem te super bitsy, które nam zostały po składaniu modelu. Mamy tego Snotlinga, który trzyma sobie grzybka i z nim biega, ucieka. Naprawdę fajna rzecz. Ja lubię takie smaczki. Armia jest dzięki temu naprawdę dużo fajniejsza. Gwóźdź programu, czyli nie wiem, wydaje mi się, że pod względem takim fanowskim ten grzybek jest równie fajny co sam model Manglera, więc wow, świetnie.
Szkoda, że nie ma tego więcej. Naprawdę, 10 takich w tym boksie i byłbym szczęśliwy. No i jeszcze jeden Snotling, który sobie tam ucieka. Snotlingów generalnie w całym zestawie mamy 3, ponieważ jeszcze na sam koniec pokażę Wam, tutaj na tej nóżce jest ostatni... O! No cóż, bywa i tak. Tutaj na tej nóżce jest ostatni Snotling, który w jakiejś tam panice odbija się od nóżki Manglera. Mega dynamiczny model. Przyda się w każdej armii. Na pewno, jeżeli będziecie się chcieli składać na samych squigach, wykorzystacie go. Jeżeli będziecie chcieli mieszaną armię złożyć, to on naprawdę ma fajny potencjał, mocno bije, będzie wykorzystywany minimum 1, na pewno. I jeszcze, jeżeli będziecie chcieli mieć ich, nie wiem, na przykład 3 w armii, śmiało możecie zrobić tak, że wszystkie 3 będą inne. One się będą różnić, można im zamienić mordki, można im zamienić pozycji, a nawet nie mówię o tym, ile konwersji możemy tutaj zrobić z powodu tego, w jaki sposób zbudowany jest sam model, bo one mogą tak naprawdę nachodzić na siebie, być przełożone w przeróżny sposób. Myślę, że ten łańcuch wystarczy, będzie tylko troszeczkę podgrzeć i naprawdę można kombinować. Podstawka 80. Tyle o Lunbossie na Manglerze, czy też samym Mangler Squigu, bo taki jest cały zestaw. Dzięki, mam nadzieję, że do następnego. Trzymajcie się, cześć.